Kiedy należy zamknąć biznes? Temat smutny, ale musimy się z tym zmierzyć. Ktoś odpowie, biznes nie jest rentowny, ale jak długo nie jest rentowny? Kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy się nad tym zastanawiać? Są przecież biznesy, które z założenia, z biznesplanu wynika, że nie będą na siebie zarabiały przez jakiś określony czas i nawet rok, dwa. Natomiast mówimy tutaj o małych i średnich przedsiębiorstwach, mówimy tu o mniejszych biznesach, które startują, które nie są rentowne, które nie pozyskują klienta, nie rozwijają się, nie zarabiają. Są pewne sygnały, które świadczą o tym, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy zamknąć biznes. Jeżeli zrobiłaś już wszystko w swoim biznesie i podjęłaś próby i wszystkie metody na rozwinięcie tego biznesu, a nadal to nie działa. Jeżeli rynek, na którym działasz, jest zbyt mały, żeby osiągać pewien obrót, jest nieperspektywiczny, czyli na przykład zaplanowałaś szyć ubrania dla bliźniaków, a tych bliźniaków nie rodzi się wystarczająco dużo, żeby zarobić na tym biznesie. Czyli demografia, rozwój rynku świadczy o tym, że ten Twój biznes nie rozwinie się mimo Twoich chęci i starań. Jeżeli Twój produkt jest droższy od produktu konkurencji, jest postrzegany jako produkt gorszej jakości niż konkurencji i mimo chęci i zweryfikowania biznesplanu nie jesteś w stanie obniżyć kosztów i nie jesteś w stanie zrobić lepszej jakości produktu, to jest ten moment. Musisz zamknąć biznes. Następną taką wskazówką jest, jeżeli już nie masz serca do prowadzenia tego swojego biznesu, już nie chcesz tego robić, mało tego, nie chciałabyś być klientem swojego biznesu. To są wszystko sygnały, które świadczą o tym, że może jest czas, żeby zlikwidować firmę. Musimy się pogodzić z jedną myślą. Nie wszystkie biznesy kończą się sukcesem. Część biznesów niestety pada, część biznesów jest zamykana i to jest prawda. Zamykamy biznes, co dalej? Spisz błędy, zrób podsumowanie, co byś mogła zrobić lepiej, gdzie są te płaszczyzny do poprawy i to nie jest koniec świata, moje drogie. Znam przedsiębiorców, którzy otwierają drugi biznes, który się udaje i osiągają sukces. Potraktujcie to jak lekcję, jak doświadczenie, którego byście nigdzie nie zdobyły, bo tylko popełniając błędy możemy się nauczyć, co działa, a co nie działa. I pomyślcie sobie, że jak otworzycie następny biznes, nie popełnicie już tych samych błędów. Już będziecie mądrzejsze o to, co przeżyłyście i co zrobiłyście.